Witam moją pisowską hołotę. Niech wstanie ta osoba, która dziś wrzuciła najwięcej na tacę. Ale to i tak jest chuj. Wydatków mam tyle, że parę baniek jeszcze musi wpaść. Jak to Jarek ostatnio śpiewał. Tu na razie jest ściernisko, ale będzie San Francisco. Cześć, witam Was. Moi drodzy, dzisiaj będzie troszkę dłuższy materiał. Będziemy mogli sobie też na tym czacie porozmawiać. I dzisiaj porozmawiamy o odkłamywaniu, zresztą jak zawsze, tego, co pisowcy zakłamują, przeinaczają, ale po kolei. Może zacznę od wstępu. Będzie podzielone na etapy dzisiejszy materiał. Będzie wstęp, będzie o kilku osobnikach pazernych, będzie o Lotosie, będzie też o cargo, bo to jest gorący temat, no i potem zrobimy podsumowanie. Ale pozwólcie, że zacznę w ten sposób. Nie wiem, czy wy też to zauważyliście, ale niestety coś złego stało się z naszym narodem. Znaczy, no nie całym oczywiście, tutaj mówię bardziej w kwestii fanatyków PiS. Nie widzą, nie słyszą, najwyraźniej nie zależy im na naszym kraju. Mam takie po prostu wrażenie. Każdego dnia ujawniane są działania niezgodne z prawem. Jak nie jakaś afera, to wyprowadzanie pieniędzy z kraju, nadużywanie uprawnień władzy czy zdrada interesów Polski. Ale ci ludzie wpojone mają, że to Donald Tusk jest wrogiem. Nie liczą się fakty, czyste konto, transparentne działanie, podana ręka do zgody, przywracanie praworządności, tylko szczucie na Tuska i obwinianie go za całe zło tego świata. I żeby nawet, nie wiem, stawać na głowie, to on jest ich wrogiem, nie wart chwili zastanowienia. I tutaj, moi drodzy pisowcy, pamiętajcie, że popierając złodziei i przestępców, sami stajecie się złodziejami, przestępcami, współwinnymi tego, co ten wasz ukochany rząd zrobił z naszym krajem. No i tutaj nie ma co nie wiem jak nazwać, zaklinać rzeczywistości. Nie jest też żadną tajemnicą, że pisowcy od początku mieli problem z poprawnym rozumowaniem. Są dobrzy tylko w tworzeniu sloganów pod publiczkę. O rozwiązywaniu jakichkolwiek problemów już tutaj nawet nie wspomnę. Potrafili tylko rozdawać kasę na prawo i lewo, o czym dzisiaj też powiem. No i krzyczeć oczywiście, że Unia, Niemcy, no i oczywiście Tusk są źli, są wrogami, a oni jedyni są patriotami, jedyni prawi, sprawiedliwi. I tutaj też nie jest też żadną tajemnicą, że PiS liczy na brak pamięci Polaków. Oczywiście, tutaj rzecz jasna, że wyborcy, sympatycy, fanatycy PiS, mają bardzo wybiórczą pamięć i pamiętają tylko to, co chcą pamiętać. Na przykład pamiętają, co Tusk powiedział, zrobił 10 lat temu, ale już za cholerę nie pamiętają, co PiS wyprawiał przez ostatnie 8 lat. I dzisiaj właśnie chcę o tym powiedzieć, chcę przypomnieć, odświeżyć pamięć co niektórym. No i przy okazji sprostować kilka kłamstw czy półprawd, które propaganda pisowska w ostatnim czasie, że tak powiem, tutaj mocno lansuje w mediach społecznościowych czy w swojej telewizji. I zanim przejdę do szczegółów, chciałbym tutaj jeszcze zwrócić uwagę na jeden fakt. Pewnie część widzów tego nie będzie pamiętała, ale część, że tak się wyrażę brzydko, starszych widzów z pewnością to doskonale pamięta. Że nawet znienawidzeni przez naród komuniści w 1989 roku spokojnie oddali władzę.
A te pazerne żłoby z PiS, przyspawane do stołków, trwają i drą te napchane publiczną kasą mordy o demokracji, o Bogu, którą tak naprawdę, tutaj mówię o demokracji, którą tak podeptali, opluli i jak ich słucham, powiem wam szczerze, żygać mi się chce, jak patrzę na te wszystkie zakłamane ryje i ich tępą propagandę i z drugiej strony jest mi jakoś tak po ludzku żal tych wszystkich, którzy to wszystko łykają, którzy ich popierają, którzy chłoną jak gąbka wszystkie te bzdury, kłamstwa tej pisowskiej szubry. Pisowcy w sumie zaczęli dewastację naszego kraju już od pierwszych miesięcy swojego nierządu. Dopadli się do naszego kraju niczym Hunowie do podbitego kraju. Rabowali, dewastowali wszystko, co stanęło na ich drodze. I tutaj pierwszą, może tak powiem, ofiarą tych pisowskich jaskiniowców stała się nasza duma narodowa, taka perła w koronie, jeśli chodzi o hodowlę koni rasowych. O tym się już teraz nie mówi. Stadnina koni w Janowie Podlaskim była taką naszą perełką, dumą z całego świata. Zjeżdżali się, kupowali za niebotyczne kwoty konie właśnie ze stadniny w Janowie. Wyobraźcie sobie, żeby porównać skalę zniszczeń, dewastacji, jaką dokonali właśnie jak na stadninie koni, jak to zniszczyli, to wyobraźcie sobie, moi drodzy, że ta stadnina koni w Janowie przetrwała rozbiory, przetrwała 2 wojny światowe, przetrwała komunizm, a PiS w 2 lata doprowadził ją do ruiny. Na tych zdjęciach właśnie widzicie obraz po rządach PiS-u. Dla mnie jest to niepojętne. Przez tyle lat, tyle zawirowań w naszym kraju, ta stadnina cały czas trwała, cały czas była taką perełką. PiS w 2 lata zrobił z tego barłok, bo nawet obory u biednych rolników są bardziej zadbane niż to, co oni zrobili z tą stadniną koni w Janowie. Ale z drugiej strony też, moi drodzy, stadnina w Janowie jest takim papierkiem lakmusowym to, jaką Polskę zastał PiS, a jaką Polskę po swoich 8 latach nierządów, dewastowania naszego kraju oddał PiS. I teraz oni krzyczą, że są zwolnienia, że firmy padają i tak dalej. Ja wam dziś w dzisiejszym materiale właśnie chcę przedstawić, że to nie obecny rząd do tego wszystkiego doprowadził, ale właśnie nierząd PiS-u. Ci Hunowie, którzy doprowadzili Polskę do takiego stanu jak stadninę koni w Janowie. Ale zapewniam Państwa, żaden inny rząd w historii wolnej Polski nie negocjował polskich ustaw w siedzibie Mossadu. Nasi pisowcy myśleli, że będą mieli dobre relacje z izraelskimi pisowcami za czasów premiera Netanyahu, no a potem się pokłócili o nieszczęsną ustawę IPN-u, którą potem renegocjowali w siedzibie Mossadu we Wiedniu. A Jarosław Kaczyński co najmniej raz, być może dwukrotnie, spotykał się na zamku w NRD byłym, Messeberg, z kanclerz Niemiec. Potajemnie. Wyobraźcie sobie, co by gadała psychoprawicowa prasa, gdyby Tusk się z Merkel spotykał tajnie na zamku w byłym NRD. Przecież szału by dostali. A ja uważam, że bardzo dobrze, że się spotykał, tylko bardzo źle,
że nie przyjął oferty, którą miał. Mianowicie Merkel mu proponowała polskie uczestnictwo w triumviracie rządzącym Unią Europejską. I on to odrzucił. Bo szczucie na Niemca w telewizji polskiej jest dla niego ważniejsze niż wzrost znaczenia Polski w hierarchii narodów i współrządzenie Europą. Ja po prostu tej logiki nie rozumiem. No dobra, teraz porozmawiajmy o finansach, bo ten temat też przewija się w mediach bardzo często. PiS krytykuje obecny rząd za wielkość deficytu budżetu. Błaszczak twierdzi, że dziura budżetowa Tuska oczywiście zrujnuje kieszenie Polaków. Zapomina jednak, że to rząd Morawieckiego przygotował fundamenty budżetu na ten rok i wiedział, że w finansach Polski nie będzie działo się dobrze. I wystarczy trochę poszukać. Z nowych danych Ministerstwa Finansów wynika, że deficyt budżetowy w maju wyniósł ponad 53 miliardy złotych, co stanowi prawie 9% planu na 24 rok. Dochody z budżetu wyniosły nieco ponad 261 miliardów, co stanowi 38% planu na ten rok. Dochody podatkowe po 5 miesiącach wyniosły natomiast 236 miliardów, jest to 39% planu. Wydatki z kolei osiągnęły poziom nieco ponad 314 miliardów, jest to 36% planu. Do danych o wykonaniu budżetu państwa na 24 rok oczywiście odnieśli się posłowie PiS. Według Błaszczaka informacje są bardzo niepokojące. No są, tylko Błaszczak i pisowcy zapominają jak zawsze o drobnych szczegółach. Ale za chwilę. Tym samym finanse naszego kraju stały się tematem politycznym, do tej pory raczej nieporuszanym przez PiS. A dlaczego? No, bo były po prostu niewygodne dla PiS-u. I tutaj chyba warto przypomnieć, że budżet przyjęty został wówczas po korektach resortu Andrzeja Domańskiego, ale na bazie sporządzonego przez PiS. Kluczowy dokument dla państwa był w dodatku uchwalany pod presją czasu, między innymi ze względu na ten dwutygodniowy rząd Prawa i Sprawiedliwości. Morawiecki z kolei w sierpniu mówił, że to zeszłego roku, że to jest bezpieczny budżet w trudnych czasach. Pewnie pamiętacie to jego wystąpienie. Z kolei w listopadzie 23 roku Ministerstwo Finansów pod wodzą Zjednoczonej Prawicy wiedziało, że w kasie państwa zaraz mogą zapalić się te przysłowiowe czerwone lampki, a dług przekroczy 60% PKB. Przed wyborami Ministerstwo Finansów nie mogło dopuścić do wycieku tych informacji, po prostu pisowcy to ukrywali. Deficyt w publicznej kasie także jest mocno zawyżony. Po kwietniu 2024 roku wyniósł on niemal 40 miliardów złotych wobec 10 miliardów po roku 2023. I nie ukrywajmy, ale jest to efekt między innymi zmian wprowadzonych przez pisowski rząd. Chodzi między innymi o wprowadzenie 800+ zamiast 500+, czy tej 13 oraz 14 emerytury. Pieniądze na drzewach nie rosną. Ktoś musi dać, żeby ktoś mógł wziąć, prawda? Także to nie jest takie wszystko, jak pisowcy piszą. Zresztą dziura Morawieckiego, chodzi o dziurę budżetową, wyniosła 277 miliardów roku. A dlaczego za PiS, bo tak teraz też głośno się mówi, że za PiS były pieniądze, za PO nie ma pieniędzy. Bo PiS finansował swoją politykę długiem, wypychając wydatki poza budżet. Taki cud gospodarczy Morawieckiego to po prostu machlojki księgowe i długi.
A jak wiecie, długi trzeba kiedyś zacząć spłacać. Niedawno GUS też ujawnił szokujące dane o stanie finansów publicznych. To są setki miliardów długu w 2 lata, pierwszych 2 latach rządów PiS. W ciągu 2 lat Prawo i Sprawiedliwość zwiększyło zadłużenie Skarbu Państwa o setki miliardów złotych, a nie jak deklarował ich rząd, że zaledwie o 71 miliarda złotych. Oficjalny dług publiczny wynosi 1 bilion, ponad 1 bilion, co odpowiada tam chyba 25% PKB. Ale dług ukryty wynosi, uwaga, ponad 5 bilionów złotych. To są to, co wydali poza budżetem. Czyli ponad 276% polskiego PKB. Oznacza to, oficjalne dane przekazywały pisowcy, przekazywali tylko 20% realnego zadłużenia kraju, które już dzisiaj ma wartość krytyczną dla długoterminowej wypłacalności. Rząd PiS-u, tych Hunów, doprowadził nieuchronnie do niewypłacalności państwa polskiego. Tak naprawdę Polska jest na skraju bankructwa. I te ich długi, które rzekomo PiS miał pieniądze, teraz będą spłacać jeszcze nasze wnuki i prawnuki. Ale tępy elektorat pisowski uważa, że PiS był dobry, bo dawał pieniądze, bo miał pieniądze. Nie miał pieniędzy. Kurwa, drukował te pieniądze. Zadłużył nasz kraj bardziej niż jakikolwiek rząd powojenny. Nie wiem, czy w historii był taki rząd, który aż tak zadłużył nasz kraj. W sumie Polska po 8 latach rządów PiS ma najsłabszą złotówkę od 25 lat, miała największą inflację od 25 lat. Zresztą tego będzie dużo więcej. Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec grudnia 2023 roku wynosiło 1 biliard 346 miliardów 199 milionów złotych. To absolutny rekord w historii naszego kraju. W ciągu samego 2023 roku zadłużenie wzrosło o rekordowe 107 miliardów. Mateusz Morawiecki przyjął, widać, doktrynę, że po nas choćby potop. Sytuacja gospodarcza to nie tylko zadłużenie. Początek roku 2024 dał nam możliwość wglądu w raport Transparency International dotyczący korupcji. W 2015 roku zajmowaliśmy 29 miejsce, a nasza pozycja pogarszała się z każdym rokiem. Żeby spaść na 47 miejsce w roku 2023. Między 2015 a 2023 rokiem w międzynarodowym rankingu wolności prasy spadliśmy z 18 na 57 miejsce, zaraz obok Burkina Faso. No a teraz pozwólcie spoiler tego, co będzie w dalszej części, że tak powiem, programu. Kolejna Porlenie spółka tak zwanych złotych spółek Skarbu Państwa, PGE, ujawniła 5 miliardów straty za rok 2023. PKP Cargo, o którym też dzisiaj będzie trochę więcej, przez 8 lat cena akcji, gdy przejmował PiS, wynosiła 80 zł za akcję, spadła do 14 zł, gdy PiS oddawał władzę. No, taki kolejny pisowski, nazwijmy to, sukces. Także, moi drodzy, NBP w 2022 roku 19 miliardów strat, w 2023 27 miliardów strat, PGE 5 miliardów strat, Grupa Azoty 2 miliardy strat, Enea 700 milionów strat, Tauron 600 milionów strat. Dług na obywatela każdego, od niemowlaka po starca, po tych wspaniałych rządach PiS wychodzi teraz jakieś 187-189 tysięcy złotych na głowę. I wiecie, co mnie uderza w tym wszystkim? To, jak pisowcy są bardzo zepsuci.
Bańka tu, bańka tam, zero szacunku dla Polaków publicznych pieniędzy. Dzielili jak wygraną na loterii, kupowali sobie media, żeby mamić ludzi, móc kraść dalej. A w telewizji, w necie, no jak wiecie, latają zrzutki na chore dzieci, na ubogich seniorów, na ludzi, którzy nie mogą sobie poradzić na życiowym zakręcie, nawet na karmę dla psów w schronisku. A oni obracali sobie między sobą miliardami. Oni są dzisiaj wielce przejęci podwyżkami za prąd. Powiem wam, no tak dosadnie, no chyba debil uwierzy w ich dobre intencje. No, bo nie wiem, powiem wam, co trzeba mieć w głowie, żeby no, tych wszystkich faktów nie kojarzyć. No i się rozkręcamy. Teraz tak, Dorota Kania z Polska Press, oczywiście namiestniczka Kaczyńskiego. W 2021 roku spółka zanotowała blisko 31 milionów straty, a w 2022 już 23 miliony strat. Na przełomie 2002 i 2023 firma zamknęła większość swoich ze 100 tygodników lokalnych. No ale wiecie, cenzura była jak Zabieruta i Gomułki. Dochodowa firma po prostu zniszczona. Niegospodarność, tutaj też można powiedzieć, wielkich rozmiarów. I tutaj by można było rzec, no, gdzie te złodziejskie pisowskie gówno się nie dotknie, to po prostu w gówno to wszystko zamienia. Zresztą to jest tylko wstęp. Na razie was przygotowuję do czegoś większego. O Poczcie Polskiej też wiele pisowcy mówią, że jest bankrutem, że będzie zwalniać. Ale czy pisowcy pomyśleli w ogóle, dlaczego Poczta Polska jest na skraju bankructwa? To jest bardzo proste. Tak po ludzku, dlatego, że na przykład taki impost stawiał kolejne paczkomaty nawet w najbardziej zabitych dechami dziurami, dogadywali się z dużymi sprzedawcami internetowymi. Tymczasem Poczta Polska pod rządami namiestników PiS wprowadziła do swoich usług sprzedaż dewocjonaliów, książek o Janie Pawle II, czy wyklętych, nie wiem, taniego mydełka, pachnących ściereczek, czy przepisów siostry Maryi. Efekt był taki, że kiedy zataszczyłem swojego czasu na pocztę nieforemną, nie będącą prostopadłościanem paczkę, naliczyli mi za przesyłkę 73 zł. Także wróciłem z nią do domu, zamówiłem kuriera, który spod drzwi zabrał mi ją za niecałe 20 zł. Czy teraz widzicie tu różnicę, dlaczego Poczta Polska pada? Już nie wspomnę o tym, o tych wyborach kopertowych, gdzie Morawiecki też naraził na spore koszta i pieniędzy jeszcze nie zwrócili. Co się stało? Wyniki spółek za 2023 rok są niższe niż za 2022 rok z prostego powodu. Przede wszystkim zacznę od tego, iż w 2023 roku, co może prezydent nie zauważył, ale rządziło Prawo i Sprawiedliwość, a nowa koalicja przejęła władzę dopiero w połowie grudnia. A druga sprawa jest taka, że chociażby w przypadku Orlenu po prostu dokonano odpisów. Dlaczego? Dlatego, że rządy Daniela Obajtka doprowadziły do sytuacji, w której wypłacono jakimś nieznanym pośrednikom 1,5 miliarda złotych, żeby kupić ropę z Wenezueli. Tak się jednak składa, że ropa wyparowała, pośrednik z pieniędzmi także. I trzeba było właśnie to uwzględnić w wyniku finansowym. Także jeszcze raz, panie prezydencie, bardzo proszę poczytać, bo czytanie uboga. Ale powiedzcie, jak mogło być dobrze, jak mogła być
kasa normalnie wydawana, uczciwie wydawana, skoro tutaj wam przytoczę jeden z tysięcy przekrętów PiS-u. Na przykład pani sprzedająca pędzelki do makijażu dostaje od bandy Morawieckiego, Sasina, Szumowskiego, Cieszyńskiego, Kaczyńskiego i tej całej spółki zlecenie na zakup sprzętu medycznego o wartości $2 milionów. Firma oczywiście już nie istnieje. Ta pani twierdzi, że ogłosiła się na Facebooku, że ma dojście. Na drugi dzień skontaktował się z nią mąż koleżanki, a później Lotos. Ten sam przehandlowany z gangsterem węgiersko-arabskim. Wszystko przywiózł wynajęty za miliony Antonów w świetle kamer. Pamiętamy to. Większość sprzętu nie nadawała się kompletnie do użytku. Ktoś ukradł kasę z podatków. Pisowcy standardowo zamietli to pod dywan. Tą młodą niewiastę, którą tutaj widzicie, jest to Wiktoria Mielarczuk z Forum Młodych PiS. Specjalnie dla niej stworzono etat doradcy wojewody opolskiego, mimo, i tu uwaga, że ma wykształcenie podstawowe i nigdy nie powinna zająć tego stanowiska. Na tym stanowisku w Urzędzie Wojewódzkim w Opolu przytulała, uwaga, 13,5 tysiąca miesięcznie. Takie kadry ma PiS, ale to nie wszystko. Tutaj tak dla przypomnienia, 40 000 brutto wynagrodzenia podstawowego, 21 460 zł dieta z tytułów kosztów ogólnych, 1517 zł dziennie dodatkowa dieta dzienna, zwrot kosztów podróży, dodatkowe benefity, odprawa po zakończeniu kadencji, emerytura po 63 roku życia. Któż to tak zarabia? Ano nasz Ricardo Cabriolet Czarnecki. A mimo to zdecydował się na wyłudzenie dodatkowych środków na kilometrówki swoim zezłomowanym kabrioletem. No, pazerność tych sukinsynów, powiem wam, nie zna granic. Ale to nie wszystko. Przejdźmy do pisowskiego ZUS-u. Okazuje się, iż cały zarząd ZUS-u, z nominacji PiS oczywiście, przedstawiał rachunki na tankowanie aut dwu- lub trzykrotnie przekraczający pojemność zbiornika paliwa. No rozumiem, że na przykład przy zarobkach 1,5 miliona rocznie to niedopatrzenie, zwykłe niedopatrzenie przy kradzieży, bo inaczej tego nazwać nie można. I tak na przykład pani Małgorzata Sadurska po licencjackich tak zwanych studiach jako członek zarządu PiS zarobiła od 2017 do 2023 roku, uwaga, 11 milionów złotych. W roku 2023 dziennie, podkreślam dziennie, zarabiała 7530 zł. Tygodniowo 52 708 zł, miesięcznie 211 tysięcy złotych, rocznie 2 530 000 złotych. No, złota, a skromna. No, ale pisowcy teraz ostatnio się zaczęli czepiać o rzekomy błyskawiczny awans Michała Tuska. Gość, który od 20 lat pracuje, zarabia niebotyczne 6700 na rękę. No, to jest dopiero afera, nie to, co tam tej pani Sadurskiej, która dziennie zarabiała więcej niż syn Tuska miesięcznie. Już nawet o doktorze Jakim nie będę wspominał, bo szkoda na tego
prawnika spod trzepaka szczępić sobie języka. Przypomnę tylko, że sztandarowy projekt Jakiego praca dla więźniów. Jest to 115 milionów wydanych z naruszeniem prawa, 37 milionów strat państwa, 16 zawiadomień do prokuratury. Sytuację w PZU, bo są wstępne wyniki audytów. PZU. Nie, nic nie wiem na temat PZU, nie wiem. No tam, gdzie były. pani Sadurska próbowała swoich sił w Jak to biznesie. próbowała swoich sił w biznesie? Bardzo dobrym prezesem była. Chyba nie prezes. Jak nie była prezesem, a kim była? W zarządzie. No nieważne. W każdym razie okazało się, że zakwestionowano prawie 0,5 miliarda złotych wydatków. Że na przykład były sytuacje, gdy tankowano do baku więcej niż bak miał pojemności, na przykład paliwa za publiczne, w sensie pieniądze. Można było zatankować więcej. No właśnie to jest pytanie. No to widocznie źle audyt przeprowadzony. A, to nie, że ktoś tam coś... Nie na wierzę pewno w to. nie. Na pewno nie. Źle audyt przeprowadzony. Na 100%. Jeśli chodzi o nasze rafinerie, to już było chyba wiele powiedziane, ale wspomnę tylko, że Lotos został sprzedany za kwotę 8,5 miliarda złotych. O kwotę, przepraszam, źle bym powiedział, mniej o 8,5 miliardach złotych niż wynosiła jego faktyczna wartość. Ta mafia PiS sprzedała Lotos, można powiedzieć, za darmo. Lotos to była spółka giełdowa, wartość Lotosu na giełdzie w dniu sprzedaży to prawie 18 miliardów złotych. Ten cały biznesmen Obajtek sprzedał w sumie 30% sprzedane Arabom to minimum 6 miliardów złotych bez premii. Arabowie zapłacili za 30%. 1,5 miliarda. No, można powiedzieć, że mafia PiS oddała Lotos za darmo. No, ale co tutaj dużo mówić, w Orlenie generalnie zwolniono 450 osób powiązanych z poprzednią ekipą. Nadal trwają poszukiwania tak zwanych awatarów, pracowników widmo, którzy pobierali pensję nie pracując. Kilku już znaleziono. No, po prostu czyszczenie koryta z nierobów i pasożytów pisowskich trwa, ale jak wiecie, pisowcy bardzo z tego powodu ujadają. Bo jak wiecie, przywykli do wielkich kwot za nic nie robienie, nawet nie pokazywanie się w danej firmie. Po prostu doili pieniądze podatników bez opamiętania jakiegokolwiek. Ale pisowcy tak lubią, nie pracować, a mieć full pieniędzy. I na koniec jeszcze, jeśli chodzi o Orlen, Obajtka. Jak wiecie, pisowcy też to bagatelizują, no, próbują zwalić winę na obecną władzę, na obecny zarząd. To, co widzicie tu za mną, to są największe statki do przewozu ropy. Każdy może przetransportować do 2 milionów baryłek ropy. No, Orlenowi za czasów Obajtka zginęły właśnie wszystkie takie 3. Teraz też się mówi, że Orlen ma niższe straty i tak dalej, tylko nikt nie mówi o tym, że te miliardy, 1,5 miliarda i tam jeszcze jakieś inne inwestycje teraz właśnie zostały wpisane do strat Orlenu. No ale o tym się oczywiście nie mówi, bo i po co? To jest niewygodne, o tym się nie mówi. Czy PiS zatopił polską żeglugę morską? Polska Grupa Kapitałowa Żegluga Morska zanotowała gigantyczną stratę za rok 2023. Mowa tu bowiem o około 905 milionach netto straty. Tak sprawę na Platformie X komentował Arkadiusz Marchewka, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Prawie 1 miliard złotych na minusie to dobitny przykład na katastrofalne zarządzanie majątkiem państwowym za czasów PiS, skomentował wiceminister. Rzecznik PŻM-u Krzysztof Gogol twierdził, że strata spowodowana jest długotrwałym kryzysem na rynku frachtowym. Okej, przejdźmy teraz do programu, tematu najważniejszego. PKP Cargo. O nim jest głośno, zresztą cała ta pisowska nagonka też o tym mówi.
Oczywiście winą obarcza cały rząd Tuska, no i samego Tuska. A jak jest naprawdę? No tutaj niektóre informacje być może was zaskoczą, zaszokują, a może o tym wiecie. Ale posłuchajcie. Za doprowadzenie PKP Cargo do ruiny i spowodowanie konieczności zwolnienia około 30% pracowników w pełni odpowiada zarząd PiS, niekompetentny zarząd spółki składający się z nominatów pisowskich. Związki zawodowe, które równo ciągnęły pieniądze ze spółek powiązane z PiS-em i zbyt duża kadra nominatów PiS zatrudnionych na lewych etatach. To jest jeden z największych skandali i jak dotąd nie widzę odpowiednich i prawdziwych nagłówków w mediach. Powodem, jak powinny wyglądać, aby odpowiadały, że tak powiem, rzeczywistości. Nagłówki powinny brzmieć tak. PiS doprowadził do ruiny polskiego potentata PKP Cargo. Niekompetencja nominatów partyjnych PiS doprowadziła do ruiny jedną z naszych pereł. Czy nominaci PiS odpowiedzą przed sądem za doprowadzenie PKP Cargo do ruiny? Zamiast tego można też pisać nagłówki, które zupełnie pomijają oczywiste fakty i jasne dla wszystkich związki przyczyniowo-skutkowe. Można pisać o zwolnieniach, nawet dodać coś o problemach rządu Tuska. No, nagłówki jakie są, to jest taki clickbait, można powiedzieć, który wielu ludzi przeczyta nagłówek i wydaje już całą opinię, że tak powiem. No ale co tutaj się dziwić? Stryj Dudy. No, cudzysłowie oczywiście, sukcesem skończył MBA w tym kolegium Human. Antoni Duda dzięki temu, no można powiedzieć, fałszywemu dyplomowi kolegium Human pracował w PKP Cargo w Radzie Nadzorczej. Jak się tam dostał? No kiedyś jak powiedział, że zna się na kolei, bo dużo jeździł pociągami. Efekt? PKP Cargo bankrutem wyparowało, uwaga, 4 miliardy 600 milionów złotych. No ale o tym nagłówki już nie mówią. Cargo na drogę prostą to jest bardzo ważna spółka i mi także osobiście zależy na tym, żeby porządkować sprawy w obszarze Ministerstwa Infrastruktury. Ja przypominam, że kiedy zostałem ministrem infrastruktury, wcale ta grupa PKP Cargo nie podlegała pod Ministerstwo Infrastruktury. Proszę sobie wyobrazić, że koleją zarządzano w 4 różnych obszarach, w tym 3 ministerstwach i pod kancelarią premiera. Jak można było wyprostować politykę transportową państwa? No oni mówili, że to nie będzie Polski silosowej. No oczywiście to tak jest mój wtręt. Chciałam zapytać Ale o to ten... jest jakiś zarzut, że jeżeli się PKP wszystkie różnego rodzaju Nie, no logiczne spółki... wydaje się, żeby jednak to było w jednym miejscu. Nie mówi się też o tym, że w ciągu 4 lat z PKP Cargo wyparowało 3,5 miliarda złotych. Oczywiście prokuratorzy Ziobry byli gwarantami bezkarności. I ptaszki też ćwierkają, że ten stryj Dudy, który był w zarządzie PKP Cargo, no, który znał się na kolei, bo dużo jeździł pociągami, podobno był umoczony w ten złodziejski proceder jako członek Rady Nadzorczej PKP Cargo. No, tatuś Dudy podobno był umoczony w afery NCBR jako członek Rady NCBR. I to chyba troszeczkę wyjaśnia już, dlaczego Duda broni Barskiego, prokuratora Ziobry i tych pisowskich neosędziów, bo oni zapewniali bezkarność złodziejom. A jakie są fakty o PKP Cargo, o których się nie mówi?
Teraz podam wam twarde dane. Zobaczycie, jak PiS zrujnował PKP Cargo. Drugiego największego przewoźnika w Polsce. PiS to jest po prostu szarańcza. A fakty o PKP Cargo po 8 latach rządów są takie. Gdy PiS przejmował PKP Cargo, był to drugi największy przewoźnik w Europie. Zobowiązania po tych rządach, nierządach pisowskich, zobowiązania 4 miliardy 600 milionów złotych, zadłużenie 2 miliardy, wartość spółki, i to jest właśnie ciekawe, posłuchajcie, wartość spółki w 2015 roku, czyli jak PiS przejmował władzę, wartość spółki było 4,5 miliarda złotych. Wartość spółki w 2023 roku, kiedy PiS zdawał już władzę, 600 milionów złotych. Niemalże o 4 miliardy wartość spółki spadła przez 8 lat rządów PiS. Spadek wartości wyceny akcji z 90 zł z 2015 roku na 14 zł w 2023 roku. Udział w rynku w 2015 roku 56%, gdy PiS zdawał władzę. W 2023 roku to już było tylko 33%. Ale uwaga, zarobki prezesa PiS w 2023 roku, wynagrodzenie 576 tysięcy złotych plus premia 206 tysięcy złotych i inne przychody. W PKP Cargo minister Adamczyk był ministrem Adamczykiem. Musiał zrobić rzeczywiście szybko, skończyć studia, zrobił licencjat tuż przed tym, jak został ministrem i magisterium już po tym, jak został ministrem rok. Ale on został tym ministrem dlatego, że wspierały go związki zawodowe, które rządzą w PKP Cargo. Dlaczego mówię, że one rządzą w PKP Cargo? Bo mają jednego członka zarządu, który zresztą w 2023 roku zarobił najwięcej spośród wszystkich członków zarządu i dostał największą premię. Prawie 800 tysięcy złotych. Dostał związkowiec w Radzie Nadzorczej, który występował wczoraj przed budynkiem i mówił, że on razem z tymi związkowcami, którzy tam przyszli protestować, bo miejsca pracy są zagrożone i on im teraz pomoże, prawda? Mają 3 członków Rady Nadzorczej. W Radzie Nadzorczej jest chyba 9 członków w tym momencie, z tym 3 jest oddelegowanych do pełnienia funkcji zarządu dzisiaj, więc z tej 6, która została, 3 to są związkowcy. Oni za chwilkę będą wybierać prezesa w ramach konkursu, który rozpisała nowa władza. To tak wygląda. Więc Adamczyk był ministrem przez 8 lat. Zwróćcie panowie uwagę, że Adamczyk był najdłużej urzędującym ministrem ze wszystkich ministrów PiS-u. Był oczywiście Ziobro i ci z Solidarnej Polski, czy Ziobro jako jedyny. Ale dlaczego Adamczyk był? No dlatego, że on był trzymany przez związki zawodowe, bo one zapewniał spokój. Zwróćcie uwagę, że ci, którzy protestują dzisiaj pod PKP Cargo, przede wszystkim Solidarność, której szefem jest pan Henryk Grymel, z zawodu nawet nie kolejarz, tylko magazynier, ale nie mam nic przeciwko magazynierom, ale on jest szefem kolejowej Solidarności od 2006 roku. Pan Leszek Miętek, który jest szefem maszynistów, Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych, który nalega, żeby mówić na niego prezydent, nie prezes związku, czy nie przewodniczący, jest przewodniczącym czy prezydentem Związku Zawodowego Maszynistów w Polsce od 2005 roku. W 2005 roku, przypomnę, prezydentem Polski był Aleksander Kwaśniewski, premierem był Marek Belka, prezydentem USA był George W. Bush i to jest 19 lat temu, nie? Ci ludzie rządzą, oni uważają się za związkowców i stają teraz po drugiej stronie niż zarząd, a w zarządzie też siedzi ich człowiek i mówią, my bronimy interesów ludzi pracy. Wspiera ich tam pani z Razem, prawda, też przychodzi, mówi tak, trzeba bronić, bo ludzie tracą pracę. A ta praca wyparowała z PKP Cargo, mieli powyżej, więcej niż 50% rynku, a mają mniej niż 30% po 8 latach PiS-u, bo wszyscy uciekli do prywatnej konkurencji. Za doprowadzenie PKP Cargo do ruiny spowodowane konieczności zwolnienia, jak tak powiedziałem, te 30% pracowników w pełni odpowiada zarząd PiS. Niekompetentny zarząd spółki składający się z pisowskich nominatów, związki zawodowe, które równo ciągnęły pieniądze ze spółki powiązane z PiS, zbyt duża kadra nominatów PiS zatrudnionych na lewych etatach.
I takie są, moi drodzy, fakty. I teraz pytanie, kto pójdzie siedzieć za to prowadzenie PKP Cargo do ruiny? Już się zaczynają strajki związków zawodowych, które miały olbrzymi wpływ na całe zarządzanie przez 8 lat, doili spółkę na potęgę. I za to powinien być bezwzględny kryminał. PKP Cargo apeluje do Tuska o zwrot pieniędzy za decyzję poprzedniego rządu. PKP Cargo i związkowcy zwrócili się do rządu o rekompensaty z tytułu poniesionych w 2022 roku kosztów, które doprowadziły do fatalnej sytuacji spółki, w związku z poleceniem przewiezienia 4,5 miliona ton węgla dla gospodarstw domowych sprowadzanego w 2022 roku. W imieniu zarządu oraz działających w PKP Cargo organizacji związkowych, dbając o interes spółki i jej pracowników, wnosimy o pilne doprowadzenie do wypłaty rekompensaty z tytułu kosztów transportu węgla w ilości 4,5 miliona ton i rozwiezienia go do rozmieszczonych na terenie całego kraju lokalizacji. Czytamy we wtorkowym apelu. Leszek Miętek ze Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce przekazał, że zarząd spółki oszacuje wysokość rekompensaty za przewiezione na polecenie ówczesnego szefa rządu węgiel. Dodał, że zarząd nie przedstawił jeszcze planu naprawczego spółki, przyznając, że sytuację komplikuje oczekiwanie na decyzję sądu w sprawie sanacji spółki. Na początku lipca PKP Cargo poinformowało o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych, mających objąć do 30% załogi. Wcześniej pod koniec maja zdecydowano o skierowaniu 1/3 pracowników na tzw. nieświadczenie pracy. W czerwcu podjęto jednak uchwałę o jednostronnym rozwiązaniu zakładowego układu zbiorowego pracy, a następnie złożono wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego. Sanacja będzie oznaczała ochronę przed spłatą odsetek od zaległych płatności. Spółka będzie mogła się wycofać z niekorzystnych kontraktów i będzie podlegała ochronie przed egzekucją, tłumaczył pełniący obowiązki prezesa Marcin Wojewódka. Dodał, że PKP Cargo jest zadłużone, nie reguluje części zobowiązań, nie płaci dużej części faktur i wymaga gruntownych działań restrukturyzacyjnych, ale zachowuje płynność finansową. Nie ma pomysłu upadłości, likwidacji lub zamknięcia. Celem działań obecnego zarządu jest naprawienie chorej sytuacji, w której znalazła się spółka we wszystkich aspektach, taborowym, finansowym, organizacyjnym, powiedział Wojewódka. Jak zaznaczył, spółka w sanacji może startować w przetargach i je wygrywać, tak długo jak będzie regulować składki na ubezpieczenia społeczne i podatki. Zaznaczył też, że przy obecnej strukturze kosztów, w której największą pozycją są koszty zatrudnienia, zwolnienia grupowe są koniecznością. Bez redukcji kosztów zatrudnienia nie jesteśmy w stanie uratować spółki, a na szali jest kilkanaście tysięcy miejsc pracy, dodał. PKP Cargo jest największym kolejowym przewoźnikiem towarowym w Polsce. Jego największym pojedynczym akcjonariuszem jest spółka PKP SA, która ma 33% akcji. Dobra, kończąc powoli wątek PKP Cargo, bo już kurczę się rozgadałem dzisiaj, no trochę was przytrzymam, ale jeszcze tutaj warte uwagi jest tweet złodzieja Romanowskiego. Napisał w nim: wyniki kontroli poselskiej w gdyńskim oddziale PKP Cargo. Oprócz zwolnień blisko 400 pracowników, próby przejęcia rynku przez obcy kapitał. O tym za chwilę też będzie. Ten rząd nie ma nic wspólnego z obroną polskich interesów. Sprzedają nasz kapitał kawałek po kawałku obcym. Moi drodzy, chodzi o obcy kapitał, chodzi o spółkę ukraińską, która tam wchodzi na polski rynek. Znalazłem wypowiedź, powiem wam, dość ciekawą i przyznam się, że zaszokowała mnie. Z jednej strony mnie zaszokowała, a z drugiej nie zdziwiła. No, raczej nie jestem zaskoczony. I kończąc wątek PKP Cargo, wrzucę wam tą wypowiedź. Sami ocencie, sami to po prostu ocencie, bo nie chcę tutaj tego spalić. A jeśli chodzi o Romanowskiego, że oni teraz kontrole przeprowadzają w PKP Cargo, jakieś tam audyty czy kontrole poselskie, ale przez 8 lat ani jednej kontroli nie zrobili. Nie wydusił Romanowski z siebie, że prawie 5 miliardów zobowiązań po pisowskich rządach ma PKP Cargo. No ale to jest już standard, pisowiec jak prawdę powie, to tylko jak się pomyli. Ale nie przedłużając, posłuchajcie tej wypowiedzi tego gościa, jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawa. Szanowni Państwo, firma, która otrzymała licencję na transport kolejowy, nazywa się Ukrainian Railways Cargo Poland. Właścicielem i jedynym prezesem zarządu tej firmy jest niejaki Michał Plastun. Michał Plastun według KRS-u otrzymał polskie obywatelstwo, jest prezesem zarządu tej spółki. Spółka ta została zarejestrowana 30 czerwca
2023 roku, czyli już mamy ponad rok temu. Ale gdzie została zarejestrowana? Drodzy Państwo, może to kogoś dziwi, ale w Warszawie na ulicy Nowogrodzkiej 11. Ja osobiście, drodzy Państwo, w przypadki nie wierzę. Okej, moi drodzy, powoli będę kończył, bo się strasznie długi zrobił, ale no temat jest rzeka. Jeszcze chciałbym takie zrobić krótkie podsumowanie. Od momentu przejęcia władzy politycy PiS zrobili wszystko, aby zniszczyć projekty odnawialnych źródeł energii i zwiększyć import węgla z Rosji. Jakie rachunki regulowali w ten sposób? Być może pomoc w zdobyciu władzy. Uzależnienie Polski od importu rosyjskiego węgla stanowiło zagrożenie dla bezpieczeństwa, stabilności państwa. Mimo to Kaczyński podjął w 2015 roku decyzję o gigantycznym wzroście importu węgla z tego kraju. Szły tam rok do roku miliardy złotych. I tutaj PiS walczył najpierw z wiatrakami, zakazano w praktyce ich budowę, potem fotowoltaika. Od tego roku no po prostu ilość inwestycji drastycznie spadła. Oczywiście był winien niemiecki Siemens i Niemcy, to już znamy. Tutaj wielu komentatorów uważa, że powodem tych działań była spłata długu wobec Rosji przez PiS, któremu rosyjskie służby pozwoliły dojść do władzy. Ale o tym się nie będę rozwodził. Tutaj chciałbym wam powiedzieć coś, co jest istotne, no bo teraz też jest głośno o wzroście za energię elektryczną. To posłuchajcie. Za 60 miliardów, które uzyskał PiS ze sprzedaży limitów CO2, można było wybudować farmy wiatrowe o mocy 8,5 tysiąca megawatów, czyli 1,5 raza większej niż elektrownia w Bełchatowie. Bo obecnie elektrownia w Bełchatowie 5100 megawatów. Bełchatów produkuje jakieś 20% energii w Polsce. Gdyby PiS nie rozkradł, nie rozdał tych 60 miliardów, tylko przeznaczył je na budowę farm wiatrowych, to prąd dzisiaj byłby po prostu tańszy. Ale PiS przez 8 lat swoich rządów w sprawie energetyki kompletnie nic nie zrobił. Nie wyremontował sieci przesyłowych, nie wybudował nic. I się dziwicie, że prąd jest teraz taki drogi? Jeszcze pozwólcie, że wyjaśnię wam, jak działała mafia PiS w sprawie właśnie tych pakietów na CO2, że energia taka droga teraz jest, bo o tym oczywiście też się z pisowskich mediów nie dowiecie. PiS okłamuje Polki i Polaków, informując, że obciążenia opłatami za emisję CO2, te słynne ETS, to 59% energii. A jak to wygląda naprawdę? Unia produkuje pulę certyfikatów ETS dla każdego kraju członkowskiego. W danym kraju producenci CO2 muszą kupić odpowiednią ilość ETS, uzależnioną od skali emisji. Nasz kraj, a raczej rząd pisowski, swoją pulę praw do emisji sprzedawał, a pieniądze ze sprzedaży trafiały co roku do pisowskiego budżetu, gdzie tam rozdawali, hulali sobie. Podmioty produkujące CO2 końcowo muszą odkupić to ETS od spekulantów, którym sprzedał je PiS. Opłaty za emisję CO2 to obciążenie, które bilansuje się w naszej narodowej kasie. PiS jednak manipulował faktami, przekładając odpowiedzialność z tytułu wzrostu cen na Unię Europejską. PiS-owcy zarabiali na handlu prawami do emisji ogromne pieniądze. Tak jak mówiłem, to były wartości 60 miliardów złotych.
które powinny być przeznaczone na remont linii przesyłowych, nowe farmy wiatrowe czy fotowoltaika, ale pisowcy to wszystko rozkradali, roztrwonili, rozdali. Kupili sobie też kilku wyborców. Ja wiem, że to fanatyków PiS wszystko nie przekonuje, że oni mają swoje zdanie, oni ślepo wierzą telewizji Republika i tak dalej. Tak naprawdę do fanatyków PiS należy mówić zdaniami prostymi, nierozwiniętymi, maksymalnie po 3-4 wyrazy. Zdania podrzędne lub współrzędne, złożone, przerastają ich zdolności intelektualne i tak naprawdę przestają cokolwiek rozumieć. Pisowcy też dużo mówią, że porty Tusk zawija, wszystko sprzedaje, wszystko niszczy, ale nie powiedzą, że Komisja Europejska zatwierdziła pomoc 900 miliardów na budowę terminala w Gdańsku. Gigantyczna inwestycja na 21 hektarach. Terminal ma zacząć działać w 2026 roku. Jest to kolejna inwestycja strategiczna dla Polski. W Świnoujściu powstaje gigantyczny też terminal kontenerowy. I to nie jest jakiś tam rów dla kajaków Kaczyńskiego. I o tym z pisowskich mediów się nie dowiecie, bo dla nich to tylko, że Tusk wszystko zawija. Jak widać, nie wszystko, ale trzeba poszukać, trzeba używać własnego mózgu. Moi drodzy, jeszcze pozwólcie, że coś odkłamię z pisowskiej propagandy. Pamiętacie, jak pisowcy grzmieli, że firmy padają w Polsce jak drzewa po huraganie i grozi nam dramatyczny wzrost bezrobocia, a tu nagle pyk. Mamy najniższe bezrobocie w historii, 4,9. Po prostu trzeba czekać, rzeczywistość czasami sama weryfikuje ich podłe kłamstwa. I już nie przedłużając, powiem tak, to zwracam się do pisiorów po prostu. Wasza pazerność jest po prostu obrzydliwa. Wasza tępota dominująca, wasza podłość, bezczelność, nie ma na to skali. Jesteście po prostu ohydni moralnie, fizycznie, odpychający. Tak samo jak ci, którzy ślepo ich bronią popierają. Bo cóż gorszego może być niż złodziej we własnym domu? Ci osobnicy okradali to tak, jakby domownik okradał innych domowników. Są po prostu, dla mnie, są śmierdzący jak zwykłe gówno. I tutaj zatkanie nosa nie wystarczy. Z tego gówna trzeba po prostu oczyścić nasz dom. Takie jest moje zdanie. No i żeby nie kończyć jakimiś tam brzydkimi słowami oczerniającymi, to powiem tak. Być może jestem niesprawiedliwy. Na przykład dla wesołych chłopców z PiS-u czy suwerennej Rosji. Może jestem też uprzedzony. Być może, nie wiem. Pomóżcie za tym i wskażcie proszę choć jedno takie miejsce, w którym oni nie kradli, nie działali i działali z myślą o naszej ojczyźnie. Choć jedno miejsce, gdzie oni nie kradli. Proszę wskażcie mi. Jeśli jest takie, przyznam, przeproszę i ukłony dla tych niewiniątek, niewinnych chłopców, którzy działali w interesie naszego kraju. Jak do tej pory dla mnie to ten rzekomy patriotyzm cholernie drogo nas wszystkich kosztował. I tym kończę. Przepraszam, że tak długo chciałem ten temat cały zamknąć, ale też mamy z drugiej strony okazję dłużej sobie porozmawiać na czacie. Także na dzisiaj to tyle. Bardzo Wam dziękuję i dziękuję za cierpliwość, że tyle wytrzymaliście. No i cóż, jak zawsze komentarze, opinie. Ja Wam już dziękuję i do zobaczenia przy następnym materiale. Cześć.
infolinii zdrowia psychicznego NFZ. Jeśli czujesz, że nie radzisz sobie z rzeczywistością panującą w tym momencie w kraju, wciśnij 1. Informujemy, że fundusz pokrywa jedynie poradę, a koszt połączenia wynosi złoty 90 za minutę. Prosimy o cierpliwość.